Witam w 4. odcinku serii. Jeśli termin efekt Mandeli jest dla Was nowością, proponuję zacząć oglądanie od pierwszej części. Link pojawi się w tej chwili w górnym prawym rogu jako literka I. W przeciwnym razie następne 10 minut może być kompletnie niezrozumiałe. W dzisiejszym odcinku spróbujemy streścić kilka najpopularniejszych tez na temat tego, co spowodowało lub nadal powoduje fenomen, który określamy mianem efektu Mandeli. Kubek w dłoń, nogi na poduszkę, tabletki od bólu głowy w zasięgu ręki i w drogę. Tak jak w przypadku samych przykładów, proponenci efektu Mandeli nie są również zupełnie zgodni w kwestii samego działania i genezy tego fenomenu. Z dyskusji ludzi obserwujących efekt nie wynika jednoznaczny wzór. Wiadomo, że osoby podzielające jednakowe wspomnienia w związku z jednym efektem Mandeli wcale nie muszą podzielać pamięci o innych efektach z tą samą grupą ludzi. Innymi słowy, jeśli pochodzisz z grupy osób, która pamięta, że w Moonrakerze z 79 roku miłość od pierwszego wejrzenia pomiędzy Dolly a antybohaterem Buźką była spowodowana tym, że obie postaci nosiły metal na zębach, a w obecnej chwili Dolly uśmiecha się już bez aparatu korekcyjnego, przez co cała scena, a wraz z nią przyczyna ich związku na ekranie traci w scenariuszu sens, to wcale nie znaczy, że będziesz pamiętać, że słynna rzeźba Rodena przedstawiała osobę myśliciela w takiej pozycji, że jego czoło spoczywało na zaciśniętej pięści, a nie tak jak w chwili obecnej, gdzie główkujący filozof smoka z jakiegoś powodu kostki swojej dziwacznie wykrzywionej dłoni. Obserwatorzy efektu Mandeli nie są również zgodni co do tego, który przedział czasowy uważają za początek lub punkt zerowy obserwowanych zmian. O ile Fiona Broom stworzyła sam termin w 2010 roku, a większość proponentów zaczęła zauważać pierwsze ewidentne dla nich zmiany pomiędzy 2012 a 2016, o tyle niektórzy, np. Cynthia Sue Larson, twierdzi, że przeprowadzała internetowe badania na temat takich przesunięć rzeczywistości już w 2005 roku. Samo zagadnienie śladów rezydiu budzi równie dużo kontrowersji. Jedne przykłady posiadają dowody pośrednio potwierdzające oryginalny bieg wydarzeń, inne istnieją tylko jako wspomnienie odpowiednio licznej grupy proponentów. W podobny sposób różne grupy obserwatorów podają odmienne teorie, co może powodować zbiorowe błędy w pamięci. W kolejności zupełnie przypadkowej spróbuję przytoczyć kilka najpopularniejszych z nich. Teoria, że nasza rzeczywistość jest iluzją, hologramem czy snem, jest tak stara jak sama filozofia. Wiele religii przedstawia ludzkość jako igraszki na poligonie doświadczalnym Boga, które w mniejszym lub większym stopniu wyrwały się na wolność. Wraz z rozwojem technologii w XX wieku wielu pisarzy science fiction zaczęło spekulować, że nasz świat może być symulacją komputerową, bazując częściowo na strachach cywilizacyjnych, a częściowo na skrajnych teoriach fizycznych, które jeszcze nie do końca były spopularyzowane czy udowadnialne. W najkrótszym streszczeniu teoria po prostu zakłada, że zarówno my, jak i doświadczany przez nas świat wraz z zestawem fizycznych praw i limitacji nim rządzących jest częścią cyfrowego programu komputerowego o niewyobrażalnym dla nas stopniu skomplikowania. W chwili obecnej teoria symulacji ma zdecydowanych proponentów z punktu widzenia naukowego, zarówno wśród humanistów, jak i teoretyków, matematyków, fizyków i kosmologów. Pokrótce, naukowcy coraz częściej wnioskują, że świat dookoła nas, jak na coś powstałego w wyniku przypadkowych energii, jest matematycznie zbyt uregulowany, fizycznie zachowuje się zbyt jak środowisko kontrolowane, a statystycznie i filozoficznie więcej odpowiedzi na zagadnienia nauk ścisłych daje przypuszczenie, że jest on w rzeczy samej symulowany niż odwrotnie. Wielu za przykład tej teorii podaje Matrix, chociaż z założenia kreacja rodzeństwa Wachowskich jest niemal jej odwrotnością, gdyż bohaterowie w Matrixie są w normalnym fizycznym świecie, na Ziemi, a na populację planety została nałożona dodatkowa iluzja, podczas gdy teoria symulacji po prostu przyjmuje, że wszechświat dookoła nas istnieje jedynie jako środowisko 3D i podobnie jak środowiska na naszych własnych komputerowych tworach symulacyjnych, stopień jej skomplikowania jest adekwatny do mocy przerobowej samego symulatora. Popularniej po łebkach, jeśli teoria Wielkiego Wybuchu mówi, że materia naszego kosmosu powstała z niczego, a potem przypadkowo połączyła się w odpowiedni zestaw do naszego bytu, to w teorii symulacji odpowiedzią byłoby zbudowanie symulatora, czy otworzenie, nazwijmy to, mapy do gry. Tak jak piksele na naszych ekranach są najmniejszą jednostką obrazu w grze, tak nasz świat fizyczny, a nawet samo zagadnienie czasu, również posiada limitację wielkości i w pewnym momencie staje się niepodzielne i skończone.
Podobnie jak biblioteki przedmiotów w naszych grach, cały znany nam wszechświat operuje tymi samymi sztampowymi elementami, zarówno na poziomie mikro, jak i makro. Dla niektórych teoretyków niemal wszystko, od budowy naszego wszechświata na poziomie atomowym poprzez odgórnie narzucone w nim aksjomaty, aż po problem obserwowalności zachowania światła i materii jako jednocześnie fali cząsteczek w kontekście mechanicznym, wskazuje na odgórnie zaprogramowane i monitorowane środowisko. Przy czym zaznaczę, że nie rozmawiamy tutaj o jakimś metafizycznym zjawisku związanym stricte z efektem Mandeli, ale obracamy się w kręgach teorii fizycznych i innych nauk ścisłych. Teoria symulacji w fizyce jest na tyle popularna, że analitycy Bank of America wyliczyli jej 50% prawdopodobieństwo. A w ostatnich latach zarówno amerykański New York Times, jak i brytyjski Independent doniosły o grupie technologicznych bilionerów, która ma sponsorować badania nad metodą potwierdzenia takiego scenariusza i teoriami wyrwania się z niego. Tak jak zmiany w Matrixie powodowały zakłócenia widziane przez bohaterów jako déjà vu, według proponentów efekt Mandeli w symulacji byłby jedynie wynikiem aktualizacji czy poprawki. Takiej łatki software'owej, która poprawiła coś, ale nie zmieniła wszystkich powiązanych elementów i pozostawiła po sobie ślad w pamięci. Kolejna teoria opiera się na podobnym zagadnieniu błędu, lecz wywołanym przez nas samych pomiędzy multiświatami. W fabularnym skrócie, teoria wieloświatów w mechanice kwantowej zakłada istnienie niezliczenie wielu światów równoległych, identycznych pod niemal każdym względem, ale różniących się stale rozwidlanymi decyzjami w czasie. Niczym nieskończenie rozgałęziające się drzewo, wszystko co może się zdarzyć, dzieje się równocześnie w jednym z wszechświatów i każdy z tych światów jest równie realny lokalnie, tu i teraz, dla nieskończenie wielu kopii nas, tam i teraz. Według takiej teorii w wyniku jakichś błędów popełnionych lokalnie w naszym wszechświecie, tym, w którym ja na YouTubie opowiadam wam tą historię, zamiast oglądać śmieszne koty, doszło do kolejnych kolizji pomiędzy multiversami, wskutek których całe łańcuchy osób z jednej osi czasowej zostały scalone, przerzucone lub przeszczepione do innego, niemal identycznego wszechświata, w którym większość drobnych różnic jest nieistotna i niezauważalna dla tej grupy, z wyjątkiem kilku powszechnie znanych elementów, jak myszka Miki, która nagle ma guziki na szelki, ale brakuje jej samych szelek. Albo obraz Ostatniej Wieczerzy Leonarda da Vinci, na którym nadaremno szukać eucharystycznego kielicha na stole, ale są w nim na przykład szklanki. Za źródło błędów rwących podszewkę rzeczywistości większość mandelitów, która podpisuje się pod tą teorią, zwykło uważać eksperymenty CERN-u lub moment uruchomienia komputerów kwantowych firmy D-Wave, których zasady działania sami twórcy opisali jako The shadows of these parallel worlds overlap with ours. And if we're smart enough, we can dive into them and grab their resources and pull them back into ours. Więcej o teorii z ust samego szefa technologicznego firmy D-Wave w moim filmiku Kiedy mądrzy ludzie mówią niestworzone rzeczy. Link pojawi się w tej chwili w górnym prawym rogu. Kolejną fantastyczną teorią jest odpowiedź na paradoks podróży w czasie. Paradoks taki przyjmuje, że podróż w czasie w naszych trzech wymiarach nigdy nie będzie możliwa, gdyż w przeciwnym wypadku w którymś momencie własnej historii czy przeszłości spotkalibyśmy podróżników z przeszłości lub odczuli, klasycznie filmowo, zmiany spowodowane przez takie podróże w naszym czasie. Natomiast grupa proponentów wskazuje właśnie na efekt Mandeli, czyli pamięć o czymś, co się wydarzyło w naszej przeszłości, a jednocześnie zostało skorygowane. I ostatecznie wersja najbardziej przyziemna i brutalnie realistyczna, mówiąca, że efekt Mandeli to jedynie fenomen socjologiczny objawiający się jako zbiorowa fałszywa pamięć na skutek tych samych bodźców. Ta antyteza efektu Mandeli przyjmuje, że jako stworzenia stadne grupy ludzi mogą zapamiętać coś równie źle lub ulec temu samemu złudzeniu pod wpływem identycznego zestawu niedomówień czy złych informacji. I przyjmuje, że zwrot Luke, jestem twoim ojcem, istnieje jedynie jako masowo powtarzany skrót myślowy, bo powiedzenie do kogoś no, I am your father wymagałoby wytłumaczenia przypadkowości tego zwrotu, a dodanie Luke po prostu od razu podpowiada kontekst. W tym założeniu nie jest również przypadkowe, że większość przykładów medialnych dotyczy filmów i utworów sprzed doby internetu, gdzie cytaty czy powiedzonka były podawane towarzyską anegdotą, a nie odgrywane z laptopu. To właśnie dźwigowy kotek, a nie sam Hans Kloss miałby być odpowiedzialny za funkcjonowanie grepsu Nie ze mną te numery, Brunner. w Narodowej Poczcie Pantoflowej.
A improwizacja Czarka Pazury w Killerze miałaby być łatwiejsza i bardziej przyswajalna dla popkultury niż sam Boguś Linda jako Franz Maurer. Idąc za ciosem, antymandeliści twierdzą, że to nie traf, iż większość problemów, jakie obserwatorzy efektu Mandeli widzą na mapie świata, dotyczy najdalej odsuniętych lądów i miejsc, z którymi większość ludzi miała bardzo ograniczoną styczność i małą potrzebę zaznajomienia. Nie jest to przypadkiem, bowiem wynika ze zbiorowej ignorancji i nieuctwa na globalną skalę. Z podobnego założenia wychodzi zawodowy pogromca mitów i niedomówień kapitan rozczarowany i nie przebierając w ciosach podpowiada, że We're not special, and our brains all fail at memory in the same predictable ways. We reconstruct memories each time we recall them, and we're prone to adopting the recollections of others as our own. Think of the thousands of unrelated commenters misspelling your as your under this video. Or millennials quoting classic movie lines they've only heard in SNL parodies, which they only saw because it was trending in their feed. To them, life is like a box of chocolates, and Luke, I am your father, and play it again, Sam, are all things that characters said. Argument zbiorowej głupoty podkreśla, że wszystko, co jest potrzebne do stworzenia efektu Mandeli, to wybrać temat, który większość ludzi zna zaledwie pobieżnie i zasiać wątpliwość. A jeśli dodatkowo zadamy pytanie w sposób, który insynuuje, że w temacie jest problem, większość ankietowanych naturalnie ulegnie sugestii i zostanie wyprowadzona na manowce. Anatomia człowieka. Po której stronie ciała ludzie mają więcej żeber? Po prawej. Liczba żeber po obu stronach jest taka sama. W pytaniu była pułapka. Pułapka. Mówi się, że każda teoria jest tylko tak silna, jak jej najsłabsze ogniwo. A jak w przypadku każdego fenomenu internetowego, zagadnienie efektu Mandeli w tej chwili cierpi na swoistą fatygę medialną. Przez co ta skądinąd fabularnie fascynująca teoria jest używana jak clickbait miesiąca albo Lewandowski w reklamach, czyli dosłownie przez wszystkich i wszędzie. Od milenialsów próbujących wytłumaczyć swoje braki w gramatyce, poprzez Towarzystwo Płaskiej Ziemi czekające w czapkach z folii aluminiowej na nadejście planety X, aż do internetowych kaznodziei przepowiadających koniec świata w każdy piątek. Szum medialny powoduje, że przeciwnikom teorii efektu Mandeli łatwo jest uziemnić mandelistów jak płonący Zeppelin. Zadają proste pytanie. Co wydaje ci się bardziej prawdopodobne? To, że jesteś tylko częścią gry komputerowej i jako jeden z niewielu zauważyłeś błąd Matrixa? To, że kabała CERN i D-Wave Computers przyniosła cię celowo w inną oś czasową, tylko po to, żeby pokazać ci wszechświat, w którym małpka ciekawski George nie ma ogonka? Albo równie istotny błąd ortograficzny w płatkach na śniadanie? Czy to, że wszyscy macie słabą pamięć, ale bojowy charakter, aby się stawiać? Bagatelizowanie efektu Mandeli jest łatwe, bo większość raportowanych problemów dla szerokiej publiczności to błahostki, trivia i niestworzone historie, a nazwę nadała mu pani pisząca książki dla łowców duchów. A szkoda, bo każdy masowy fenomen wymaga uwagi. Jeśli odpowiednio duża część społeczeństwa to odczuwa, to staje się on wystarczająco realny, aby mu się przyjrzeć. Jeśli efekt Mandeli jest problemem fizycznym, to warto go zrozumieć. Jeśli jest to problem socjologiczny czy psychologiczny, to warto go zdiagnozować. Jeśli jest to problem metafizyczny, to warto go prześledzić, nawet dla samej fabuły. Żegnając się tym razem na ponad 2 tygodnie do następnego filmu, zostawiam was z takim oto frazesem. Bez względu na to, która z teorii najbardziej wam pasuje, jeśli przyczyną efektu Mandeli jest globalna amnezja czy problemy z osią czasową, to bądźcie na tyle bystrzy, aby to zauważyć. A jeśli to wynik symulacji, to grajcie tak, aby być najlepszym. Niech moc będzie z wami i do zobaczenia następnym razem.